Cześć, mamy dzisiaj bardzo ciepły letni dzień. Jest około 30 stopni i tak naprawdę powinniśmy, myślę, robić zupełnie inne rzeczy, jak nagrywać filmy, na przykład takie. Albo takie. Ale sobota to też jeden z dni, w które możemy robić coś przy własnych rowerach albo właśnie pokazać Wam, czym się zajmujemy. Także zapraszam Was za mną. Mamy dzisiaj kilka bardzo fajnych sprzętów. Możemy też zająć się z własnymi rowerami i mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego. I wygląda to właśnie tak. Czym zajmujemy się w sobotę? W sobotę staramy się jeździć, ale nie ukrywam, że szewc w dziurawych butach chodzi i oczywiście rzadko kiedy mam okazję zająć się swoim własnym rowerem. Myślę, że wielu mechaników rowerowych ma ten właśnie problem i z moich obserwacji wynika, że często mechanicy tracą pasję po latach, nie lubią jeździć, ciężko je wyciągnąć na rower, kiedy przychodzą do domu z pracy, mają ochotę tylko i wyłącznie siąść i najczęściej nic nie robić. Oczywiście ja też mam tego typu dni, momenty, ale mam ten komfort, że nie straciłem pasji, bardzo lubię jeździć, bardzo lubię zajmować się swoim rowerem. Ale oczywiście z racji ilości czasu, doba ma tylko 24 godziny, nie jest to łatwe. Co będę robił dzisiaj? Dziś chciałbym zająć się na przykład pedałami w moich rowerach. Jeżdżę na niebieskich pedałach XTR-a wyprodukowanych na 25-lecie istnienia właśnie rozwiązania SPD. Wymieniłem w tych pedałach wszystkie stalowe elementy na tytanowe. Ale jeszcze trafiłem na bardzo fajny zestaw modernizujący, mianowicie śrubki przykręcające zatrzaski oraz właśnie takie tytanowe piny, na których znajdują się sprężyny. I jest to bardzo fajne rozwiązanie, pozwalające odchudzić jeszcze pedały o kilkanaście, kilkadziesiąt nawet gramów. Natomiast oczywiście te rzeczy leżą u mnie bodaj drugi miesiąc i w ogóle nie miałem okazji się ani czasu się nimi zająć, także mam nadzieję, że zaraz właśnie po nagraniu tego filmu siądę sobie i spokojnie będę mógł je przykręcić. Rzeczone piny instalujemy od tej strony, przechodzą przez te dwa wystające elementy i opiera się na nich sprężyna jedna i druga napinająca zatrzask. Występują dwa piny na każdy pedał. Tutaj, jak widzicie, wkręciłem już 3, dokładnie 6 śrubek tytanowych. Nie wymagało to ode mnie oczywiście wielkiej inwencji twórczej, także te śrubki przykręciłem od razu po zakupie, ale z pinami jest troszeczkę więcej zachodu, także to musiałem zostawić sobie na którąś z wolnych sobót. Jak widać, pedały bardziej są już srebrne jak niebieskie. Niemniej ze względu na unikatowość tego modelu jestem mu wierny, a poza tym dla mnie pedały Shimano są naprawdę bardzo trwałe, świetnie mi się na nich jeździ i tak naprawdę przez wiele lat
użytkowania nie miałem żadnego problemu. Mógłbym oczywiście jeszcze wymienić osie na tytanowe, dla przykładu firma Meti produkuje to rozwiązanie, jest to rozwiązanie dobre, sprawdzające się, ale cena poraża, ponieważ jak dobrze pamiętam jest to trzykrotność bądź dwukrotność gotowych pedałów. Niemniej na pewno znajdą się w moim rowerze. Co więcej, będę chciał zająć się swoim napędem w prywatnym rowerze, ponieważ jeżdżę na bardzo dziwnie skomponowanym, czyli pasującym do właściciela napędzie. Niehomogeniczne napędy, nie z jednej grupy, nie od jednego producenta, bardzo często, bardzo rzadko działają poprawnie i wymagają wiele czasu, wiele poświęceń, żeby taki napęd pracował perfekcyjnie, żeby zmiana biegów następowała idealnie płynnie. I tutaj właśnie z jednym z takich elementów mam kłopot. Będę musiał troszkę czasu poświęcić, żeby wszystko było tak, jak ja sobie tego życzę. I właśnie od tego są soboty. Bardziej dociekliwe osoby mogą zapytać, o co chodzi z tym napędem. Już wyjaśniam. Tak jak widzicie, używam korby XTR serii 980, ale z customowymi zębatkami, mianowicie są to koronki włoskiej marki Carbon T. Jedynie środkowa zębatka pochodzi od poprzedniej grupy XTR serii 980, dlatego że nie udało mi się znaleźć nowej zębatki w dzisiejszych czasach. Nie są już one produkowane, natomiast działają perfekcyjnie, aczkolwiek w przypadku tej właśnie korby wymagają dość żmudnej regulacji podkładkami, aby uzyskać właściwą odległość między nimi. Kolejną sprawą jest kaseta. Ja używam kasety XTR serii 970, czyli ostatniej 9-biegowej kasety, ale są to tylko dwa pająki. Kolejne zębatki są to zębatki tytanowe pochodzące od tajwańskiego producenta kaset, mianowicie marki Recon. Osoba, która prowadzi ten biznes, jest bardzo kontaktowa, bardzo fajna i właśnie od wielu lat korzystam z ich zębatek, ale też jest problem, żeby to wszystko się zgrało, ponieważ te zębatki oczywiście nie są już od grup 9-biegowych, a od 11-biegowych, 11-rzędowych kaset i tutaj też trzeba pobawić się chwilę z dopasowaniem podkładek, aby to wszystko miało ręce i nogi. Ostatnio założyłem też kółka Extra Lighta, bardzo lubię tę markę. Są to bardzo fajne kółka, oczywiście bardzo lekkie. Tutaj możecie jeszcze zauważyć smarowniczkę Roll-Off Lubomatic. Też bardzo ją lubię dziwne rozwiązania. To bardzo fajnie wpisuje się w mój rower, jak i w mój charakter i naprawdę fajnie działa oraz fajnie wygląda. Ale też nie tylko o moim rowerze chciałem Wam opowiedzieć. Tak naprawdę pretekstem do dzisiejszego filmu jest bardzo ciekawy amortyzator, który właśnie serwisuję. Jest to Marzocchi Shiver z 2004 roku. Bardzo unikatowy amortyzator w konstrukcji upside down. Było naprawdę niewiele egzemplarzy i jest to zdecydowanie ciekawy amortyzator. Osobiście być może nie przepadałem za tą marką nigdy, ale ze względu na jej ciężar, a ja zawsze byłem wierny lekkim rozwiązaniom, bardzo też lubiłem i ceniłem sobie charakterystykę pracy amortyzatorów typu SEAT, czyli amortyzator musi być dla mnie ultra lekki, rzeczą drugorzędną jest jak pracuję, bądź bardziej zwracam uwagę na to, czy nie ugina się czasem zbyt mocno, czy nie działa zbyt pluszowo, jak dzisiaj byśmy powiedzieli. A Marzocchi właśnie, jak dobrze wiadomo, były amortyzatorami naprawdę perfekcyjnie działającymi, bardzo fajnie wybierającymi małe nierówności, ale oczywiście ciężkimi. Choć oczywiście niektórzy być może inaczej patrzą na tę masę, dla niektórych wcale nie będą to przesadnie ciężkie amortyzatory. Ja miałem do tego zawsze inne podejście. Już składając swój pierwszy rower, jeszcze z końcem, taki pierwszy prawdziwy rower MTB, jeszcze z końcem lat 90. Pamiętam, że gdy wertowałem katalogi, lubiłem wybierać sobie jak najlżejsze egzemplarze
poszczególnych części, piasty, korby, ale też właśnie amortyzatory i oczywiście wówczas nieosiągalnym cenowo dla mnie amortyzatorem był Seat w wersji Race. Ale pamiętam, że kupiłem mimo wszystko bardzo fajny amortyzator marki Santur. Był to model MG ULR2, który posiadał tytanową sprężynę i kilka elastomerów. Oczywiście dostałem amortyzator z najtwardszymi, żółtymi elastomerami, bez oleju. Był to widelec, który właściwie w ogóle się pode mną nie uginał i pamiętam, że gdy wyjeżdżałem z kolegami w góry świętokrzyskie, zjeżdżałem z Łysicy. Ci, którzy tam byli, wiedzą, że jest to zjazd po dużych kamieniach, często tak zwanych telewizorach. To tak naprawdę na dole od tych uderzeń, które otrzymywałem w dłonie, przenoszonych poprzez amortyzator, na dole właśnie stawałem i musiałem odginać palce z gripów drugą dłonią, ponieważ były tak zaciśnięte, że właśnie nie mogłem ich zdjąć z kierownicy. Ten amortyzator ważył 1,5 kg, sam go ważyłem, także był bardzo lekki, kosztował, z tego co pamiętam, niecałe 1000 zł i na ówczesne czasy był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Marzocchi Shiver, którego zaraz Wam pokażę, oczywiście waży dużo więcej, ale jego olbrzymią zaletą, jak w ogóle amortyzatorów tej marki, była otwarta kąpiel olejowa. Są to amortyzatory, które mogą wytrzymać bardzo wiele, znieść bardzo wiele. Często jeżdżą na oleju czarnym jak smoła, tak samo właśnie było w przypadku tego Shivera, którego zaraz Wam pokażę. W jego prawej goleni olej zmienił się w czarną maź olejopodobną, a mimo to amortyzator działa perfekcyjnie, płynność ugięcia jest więcej jak zadowalająca i naprawdę ślizgi, anoda na goleniach, wszystko jest w stanie idealnym. W tym momencie amortyzator jest rozebrany. Tutaj właśnie możecie zauważyć górną część goleni. Jest to bardzo naprawdę fajnie anodowane aluminium. Amortyzator, tak jak wspomniałem, bardzo niezwykle unikatowy. Naprawdę niewiele ich dotrwało do dzisiejszych czasów, bądź może niewiele spotykalnych było tych amortyzatorów w Polsce z racji, myślę, wysokiej ceny. A tutaj możecie zauważyć właśnie jego wnętrzności. O tym tłumiku wspominałem Wam, że tutaj wylewała się z niego olejopodobna czarna maź. Ślizgi, jak widać, bardzo, bardzo proste, nie tak szerokie, nie tak długie jak w niektórych amortyzatorach tej marki, ale są naprawdę w doskonałym stanie, nie widać na nich nadmiernego zużycia. Bardzo fajne, zgrabne plastikowe błotniczki, które oczywiście osłaniały golenie wewnętrzne od kamieni. Prawa goleń, prawy tłumik, tutaj oryginalne uszczelki. Są to oczywiście uszczelki marki Marzocchi do goleni o średnicy 30 mm. Dzisiaj te uszczelki od wielu lat są nieprodukowane i tak naprawdę mają status kultowych, bo bardzo trudno je znaleźć na rynku wtórnym. A ja będę zakładał uszczelki marki Ariete. Natomiast co ciekawe, jest to firma, która właśnie wiele lat temu produkowała te uszczelki dla firmy Marzocchi. Co prawda pojawiły się głosy, że te uszczelki niestety puszczają olej po prostu bardzo szybko. I rzeczywiście tego typu rzeczy mają miejsce, aczkolwiek zależy, na jaką partię się trafi. Co możemy założyć oprócz Ariete? Możemy założyć jeszcze niebieskie uszczelki marki Enduro, ale moim osobistym zdaniem są znacznie gorsze. Ariete mają dobrą cenę, myślę, że działają bardzo fajnie. No i oczywiście jest to produkt najbliższy oryginału, lub tak jak wspomniałem, jest to marka, która właśnie produkowała te uszczelki dla firmy Marzocchi wiele, wiele lat temu. Jak widać, amortyzator naprawdę w środku jest bardzo prosty. Bardzo prosta goleń. Anoda, tak jak widzicie, jest właściwie nienaruszona, jest w perfekcyjnym stanie, co jest zasługą
zdecydowanie kąpieli olejowej, dużej ilości oleju. Tłumiki, tutaj też wszystko gra, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie zachowane. No i do niczego się nie można przyczepić. No, umówmy się, te amortyzatory może nie działają tak finezyjnie, perfekcyjnie jak współczesne konstrukcje, ale naprawdę jest to sprzęt, który cały czas może zachwycać i cieszyć po prostu na trasie, bo to nam przecież chodzi, prawda? Niemniej ten model Marzocchi miał jedną wadę. Trudno może nazwać to wadą dla użytkownika, ale dla serwisanta na pewno. Jest dość ciężki w rozbieraniu. Tak jak widzicie, tutaj znajdują się takie frezowania i właśnie tędy tutaj znajduje się oryginalnie uszczelka i żeby ten właśnie amortyzator rozebrać, trzeba tę uszczelkę wyjąć, posiłkując się tymi tutaj frezowaniami z jednej i z drugiej strony. Natomiast robimy to przy wsuniętych goleniach wewnętrznych. Także powstaje obawa o to, że przy nieumiejętnym rozebraniu bądź przy pechu możemy zarysować anodę, no i wówczas mamy oczywiście kłopot. Niemniej przy uważnym demontażu nic takiego nie powinno się wydarzyć, ale przy rozbieraniu tego typu amortyzatora właśnie na to uczulam, że należy zwrócić uwagę, aby te golenie były dobrze zabezpieczone, no i żebyśmy nie robili niczego pochopnie, zbyt szybko. Lepiej zastanowić się 2 albo 3 razy niż zrobić jeden raz szybko, ale właśnie później mieć problem właśnie z rysą na przykład, bądź jakimś ubytkiem anody. Ja tego amortyzatora nie będę już dzisiaj składał, nie będę kończył jego serwisu. Zrobię to z początkiem nadchodzącego tygodnia, ale obiecuję, że jak tylko będzie gotowy, poskładany, na pewno nagram krótki film pokazujący, jak wygląda w całości, jak działa, dlatego że osobiście uważam, iż tego typu sprzęt jest zdecydowanie godny ocalenia od zapomnienia i tak naprawdę cały czas robi swoją robotę, cały czas jest naprawdę świetnym widelcem, który dodatkowo ma taką funkcję, jest eye-catcherem, który bardzo fajnie przyciąga wzroki. No jest takim Mustangiem z końca lat 60., z początku lat 70., kiedy to te Mustangi robiły największą, najfajniejszą robotę i tak naprawdę do dzisiaj przecież ludzie jeżdżą klasykami, które może gorzej działają, gorzej hamują, nie skręcają, mają sztywny most z tyłu, ale cały czas robią swoją robotę i cieszą. Dlatego fajnie, że w ogóle jeździcie na takich amortyzatorach, że je do mnie przynosicie, za co Wam bardzo dziękuję. Bo ja z tego mam olbrzymią frajdę, olbrzymi fan i czuję się jak 25, jak 30 lat temu, kiedy tego typu sprzęt oglądałem tylko w katalogach. Zresztą sami spójrzcie, mam tutaj fabrycznie nowy amortyzator, to jest naprawdę świetna sprawa, Seat XC z roku 99, który trafił do mnie poprzez facebookową grupę Retro MTB. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z tej grupy i właśnie pełen serwis tego amortyzatora będę robił. Nie wiem, czy macie ochotę oglądać tego typu rzeczy. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Ja wtedy postaram się nagrać film właśnie z pełnym serwisem tego typu sprzętu. Mnie oprócz wspomnianej wymiany tych właśnie pinów tytanowych czekają też inne bardzo fajne przygody. Mianowicie będę z tych piast Tuna, są to topowe piasty tej niemieckiej marki, będę robił kinkiety na ścianę, ponieważ myślę, że fajnie jest mieć coś wyjątkowego, coś co pokazuje, że w serwisie Bajka mamy pasję i nie korzystamy z szablonowych, gotowych rozwiązań, ale właśnie możecie u nas znaleźć nawet kinkiety wykonane z tego typu rzeczy. I myślę, że jest to bardzo fajne, pokazuje
że można zrobić coś ciekawego. Będę chciał też nagrać Wam film z naszego Bike Spa, ponieważ specjalnie dla Was zbudowaliśmy takie Bike Spa, w którym myjemy Wasze rowery i o nim będę chciał Wam na pewno opowiedzieć. Oczywiście nie zajmujemy się tylko i wyłącznie częściami retro. Tak naprawdę większość naszej pracy to są jednak współczesne, modernistyczne konstrukcje. I w jednym z kolejnych filmów na pewno będę chciał opowiedzieć Wam o serwisie RockShoxa Lyric Ultimate, ponieważ mam do niego zestaw modernizujący tłumika. Jest to zestaw właśnie Charger 3 1/10 i o tym zrobię Wam konkretny film i myślę, że będzie to bardzo ciekawe. A wy dajcie proszę znać w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać, o co chcielibyście obejrzeć, jakie filmy Was interesują i ja postaram się do tego oczywiście odnieść. Zależy mi bowiem na tym, żeby był to kanał, który Wy współtworzycie, na który macie zauważalny i duży wpływ. Ja będę starał się nagrywać, opowiadać o tym, o czym chcecie słuchać, co chcecie oglądać, a nie tylko co mnie interesuje. I liczę na to, że jakoś mi to wyjdzie, a właściwie, że wyjdzie mi to tak, żebyście Wy byli zadowoleni i mam nadzieję, że razem będziemy tworzyć wspólnie coś fajnego. Dzięki. Trzymajcie się, korzystajcie z pogody. Mam nadzieję, że przez weekend pojeździliście i do zobaczenia w kolejnym filmie bądź u nas w serwisie, gdzie serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Cześć.